5,5 roku temu na urodziny kupiłam sobie i Markowi samochód. No dobrze, wzięłam go na kredyt, ale prezent i tak był udany. Majówkę 2012 spędziliśmy jeżdżąc tu i tam tylko po to, żeby nacieszyć się nowym nabytkiem. Do dziś, kiedy wsiadam do naszej Mazdy, jestem zadowolona, bo uważam, że to był bardzo dobry zakup. Ale czy Mazda MX-5 nadaje się na auto na co dzień? Poprzednio jeździłam kombi. Marek miał hatchbacka. Dwa sensowne, pakowne samochody. Można nimi było przewieźć i choinkę, i psa do lekarza, i pojechać na ogromne zakupy. Ale rzecz polegała na tym, że oba były już leciwe. Poza tym praca Marka polega na testowaniu samochodów, więc zdarzało się, że nasze własne auta stały bezczynnie po parę tygodni, nawet dłużej niż miesiąc. Niestety to im nie robiło dobrze. Ciągłe naprawy, ładowanie akumulatora, kupowanie nowego akumulatora i niepewność, czy danego dnia samochód zapali, utrudniały życie. Postanowiliśmy kupić nowy samochód, nowy, z salonu, tylko nasz. Przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy auto z gwarancją, gdzie nie muszę się zastanawiać, jaka usterka wyjdzie następnego dnia po zakupie. Na liście samochodów, które nas interesują, znalazło się 5 modeli: Fiat 500C, Kia Soul, Citroën DS3, Mazda MX-5 oraz Volkswagen Up. Wybraliśmy najmniej praktyczny z tych 5, bo dwumiejscowy samochód z twardym składanym dachem. Mazda MX-5. Wybrałam wersję z twardym dachem właśnie dlatego, że od początku chciałam, żeby to było auto całoroczne. Jasne, miękki dach szybciej się składa i rozkłada, ale twardy dach jest bardziej praktyczny zimą. Minus jest taki, że nie da się go złożyć ani rozłożyć, kiedy samochód jest w ruchu. Więc jeśli zaczyna padać, to szukaj miejsca, gdzie się zatrzymasz, albo módl się, żeby światła zmieniły się za co najmniej 12 sekund, bo tyle cała operacja zajmuje. Ale przecież w Polsce jest sezon na jazdę bez dachu tylko w wakacje. Nic bardziej mylnego. Wbrew pozorom, przy otwartym dachu, postawionych szybach i włączonym ogrzewaniu, wewnątrz jest bardzo przyjemnie nawet przy ujemnych temperaturach. Ale rozumiem, skąd się ten pogląd bierze. Jechaliśmy dokądś BMW Serii 2 kabrioletem i było nam zimno. Dlatego, że z uwagi na drugi rząd siedzeń, cyrkulacja powietrza jest inna niż w Roadsterze, jakim jest Mazda MX-5. Czyli po raz kolejny okazało się, że dobrze wybraliśmy. No tak, ale drugi rząd siedzeń się przydaje. Przecież nie zawsze jedzie się samotnie lub we dwoje. Ano nie. Nas jest dwoje. Nie mamy dzieci i to nie ulegnie zmianie. Do lekarza z kotem mogę pojechać Mazdą, a w dalsze trasy z Franką póki co nie jeździmy. A co z zakupami? Nic. Mieszczę się. Przez 4 lata robiłam zakupy dla moich rodziców. Na początku miałam jeszcze do dyspozycji samochód taty, ale potem został sprzedany. Więc wszystkie te zgrzewki wody, mleka, płatków i czego tam jeszcze woziłam Mazdą. Czasem ostatnia torba rzeczywiście jechała obok mnie na siedzeniu, ale to w niczym nie przeszkadzało. Mazdą da się też przewieźć komplet zastawy na 12 osób, chodzik, a nawet choinkę. Ale to nic. Mazdą byliśmy 2 razy na wakacjach i nie mam tu na myśli weekendu za miastem, tylko porządne wakacje objazdowe, tydzień albo więcej. Czechy, Niemcy, z miejsca na miejsce z 2-dniowymi postojami. Owszem, w Berlinie trzeba było znaleźć pralnię, ale to akurat żaden problem. A przyjemność z jazdy była ogromna. Chociaż, co też trzeba brać pod uwagę, na autostradzie w gorący dzień wolisz mieć postawiony dach i włączoną klimatyzację. A co z kosztami eksploatacji? Jak mówiłam, samochód kupiłam 5,5 roku temu. Rata kredytu wyniosła niecałe 2000 zł miesięcznie, ale ponieważ mam działalność gospodarczą, było to wliczane w koszty prowadzenia tej działalności w jakiejś tam proporcji, ale dobra księgowa robi to przez sen. Beata, pozdrawiam. Ratujesz mi życie. Ponieważ samochód nie jeździ cały czas, tylko czasem, to możemy przyjąć, że tankowałam go raz, 2 razy w miesiącu, co daje jakieś 300 zł na paliwo miesięcznie. Przy okazji MX-5 zużywa średnio około 7-8 litrów na setkę. Nasza Mazda MX-5 od początku była serwisowana w autoryzowanym serwisie. Wybrałam ten, który mamy blisko domu i jestem bardzo zadowolona. Zawsze są terminy, tempo działania jest szybkie, samochód zawsze pachnący i umyty, a raz nawet dostałam misia.
Poprosiłam panów z serwisu o wydrukowanie wszystkich faktur. Jak to wygląda? W roku 2012 kupiłam opony zimowe Bridgestone. Zapłaciłam też za wymianę i przechowanie opon. Łącznie 3143 zł, czyli 291 zł miesięcznie. W 2013 roku 2 razy płaciłam za wymianę i magazynowanie opon. Samochód przeszedł też przegląd po roku. Panowie dolali oleju, wymienili też filtr oleju. Łącznie 1208 zł, czyli 100 zł miesięcznie. W 2014 roku wulkanizowaliśmy koło, znów 2 razy wymieniane były opony, był też przegląd po 2 latach. Mazda dostała nowy olej i nowy filtr oleju. Łącznie 1625 zł, czyli 135 zł miesięcznie. W 2015 roku zdecydowaliśmy się na dokupienie przedłużonej gwarancji. Na to nie mam faktury, widać gdzieś się panom zapodziała, ale to było niecałe 2000 zł. Ważne, żeby wykupić ją przed przekroczeniem 3 lat lub 100 000 przebiegu. Można ją też kupić na samym początku użytkowania samochodu, wtedy jest 10% tańsza. Nie skorzystaliśmy z niej, ale nie wiadomo co by było, gdybyśmy jej nie wykupili. Pozostałe koszty to jak zwykle dwukrotna wymiana i przechowywanie opon, wymiana klocków hamulcowych, przegląd i naprawa układu klimatyzacji oraz przegląd po 3 latach. Łącznie 2231 zł i 2000 zł za przedłużoną gwarancję, czyli 4231 zł, co daje 352 zł miesięcznie. W 2016 roku dostaliśmy w prezencie 2 komplety opon Nokian, więc mogliśmy stopniowo wymienić te, które mieliśmy. Nowy komplet opon zimowych założyliśmy dopiero parę miesięcy temu. To pozwoliło nam zaoszczędzić pieniądze, które w normalnych okolicznościach trzeba byłoby na te opony wydać, jeśli nie w 2016, to za rok czy 2. Ale do rzeczy. W 2016 2 razy wymienialiśmy opony, wymienialiśmy też ksenony, nie z rzeczywistej potrzeby, tylko do projektu, który Marek realizował na swoim kanale z producentem oświetlenia. Poza tym, jak zawsze był przegląd. Olej, płyn hamulcowy, olej przekładniowy. Łącznie 1740 zł, czyli 145 zł miesięcznie. W 2017 roku, jak zwykle, zapłaciłam 2 razy za wymianę i przechowywanie opon. Był też przegląd samochodu po 5 latach. Z uwagi na to, że Mazda jeździ rzadko, trzeba było wymienić akumulator na nowy. Poprosiłam też o dezynfekcję klimatyzacji. Sprawdzono też stan nadwozia, czy nic nie koroduje. Nie koroduje. Do tego olej silnikowy, olej przekładniowy, pasek klinowy. Łącznie 2770 zł, czyli 230 zł miesięcznie. Jasne, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają taką sytuację jak ja. Są dzieci, są psy, ale często w rodzinie jest więcej niż jedno auto. Nie wszystkie muszą być praktycznymi kombi i nie wszystkie muszą być szare. Jeśli samochód jest dla Ciebie czymś więcej niż sposobem na przemieszczanie się, nie żałuj sobie. Kup niepraktyczny samochód teraz, nie czekaj z tym do emerytury, bo zawsze będzie coś. Będą kłopoty z wsiadaniem, będzie dziecko do wożenia, chociaż tu się da zamontować jakiś fotelik, będą inne wydatki. A Mazda MX-5 jest po prostu fantastyczna.